Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj mam tutaj takie dwa pytania od dwóch z Was, które tutaj przyszły do mnie. I na tym chciałem się dzisiaj troszeczkę skoncentrować, ponieważ są to takie pytania, które mogą rzeczywiście niektórym powodować trudności w przejściu na jakieś zdrowsze odżywianie. Wam tutaj przestał powiadomienia prawie że całkowicie wysyłać o nowych filmach, więc musicie sobie po prostu ręcznie sprawdzać kanał. Ja to robię u siebie na telefonie, na przykład jest tam na dole taka sesja subskrypcje i tam sobie wieczorem zawsze przelecę po tych subskrypcjach, gdzie mam ja w ogóle nie używam powiadomień, tylko patrzę w tym subskrypcje, bo mi też połowa rzeczy nie przychodzi, które mnie interesują i tam sobie po prostu zaglądam i sprawdzam sobie na bieżąco. I tak samo radzę Wam po prostu też robić. Nie trzeba wtedy ręcznie za każdym razem na kanał wchodzić i patrzeć, czy był film, czy nie był film. Bo inaczej ja sam bym też oszalał, bo ja tam też mam swoje rzeczy, które muszę posprawdzać i no cóż, nie czekam na powiadomienia, bo ich to rzadko kiedy przychodzą. Na końcu filmu jeszcze też info dotyczące dużego konkursu, który też cały czas trwa. Na bon na 12 000 aż tym razem. Mam nadzieję, że wtedy się ktoś zgłosi po niego, bo byłaby szkoda, jakby się nie zgłosił. Także na końcu filmu o tym więcej, a teraz przechodzimy sobie już tutaj po prostu do tych pytań. Chciałam zapytać Was, dlaczego za każdym razem, jak przechodzę na niskie węglowodany, dostaję objawów grypy, zmęczenia i bólu głowy. Czy to tak jak z jakimś uzależnieniem, bo po 5 dniach za każdym razem rezygnuję, bo nie daję rady. Jak ciało przestawić na to, by jeść mniej węglowodanów? Tak, moi drodzy. Ja z tym też miałem taki problem na początku, ponieważ też byłem przystosowany do jedzenia wszystkiego i wiecie sami zresztą jak to jest. I u mnie było nawet coś takiego, że miałem taką insulinooporność i to już wtedy naprawdę jest ciężko się przestawić na to, ponieważ trzeba to robić stopniowo. Tutaj nie ma żadnych większych ruchów możliwych. Trzeba powolutku, coraz mniej. Niektórzy to też nazywają, że to jest właśnie ta taka jak gdyby ketogrypa, coś takiego tutaj, ale jedni przechodzą przez to tak, ja nie polecam. Ja polecam zrobić to po prostu powolutku. Nic na siłę, nic na już, nic na szybko, tylko małymi kroczkami, powoli eliminować na początku te najgorsze rzeczy, czyli na przykład jakieś słodycze, tego typu rzeczy, ciasteczka, nie wiadomo co jeszcze. Od tego po prostu zacząć, to jako pierwsze, na pierwszą linię niech to sobie odpadnie tutaj z naszego jedzenia. A później już pomalutku, coraz to więcej inne rzeczy. Ja miałem coś takiego jeszcze, że kiedy próbowałem to szybciej robić i szybciej rezygnować z węglowodanów, to wtedy niekiedy mi się nawet potrafiły robić takie mroczki przed oczami i po prostu wiedziałem już, że coś jest nie tak. Zaczął człowiek się robić taki niespokojny, taki niepokój cię ogarniał, robiły ci się ręce zimne, zaczynały się pocić i ogólnie czułeś się zdezorientowany tak całkowicie. Tak występowało to u mnie przy tym i co wtedy robiłem? Jak byłem gdzieś poza domem, to zawsze miałem ze sobą jakąś paczkę rodzynek, czy jakieś figi w kieszeni, coś takiego, zawsze. To gdziekolwiek wychodziłem, to zawsze w kieszeni coś tam leżało i kiedy czułem, że coś takiego się zbliża, to po prostu 3, 4, 5 rodzynek, cyk, czy jedną figę i tak pomalutku to w buzi przemlałem i dopiero później zjadłem i to od razu mijało. I tak to pomału, tymi kroczkami musiałem się przez to wszystko przeciskać, aż w końcu to całkowicie zaniknęło i już nie ma takich objawów. Ale to jest właśnie typowe takie do tego, że my przez całe lata jedliśmy tego za dużo. I teraz nagle, kiedy ty to chcesz w jeden dzień uciąć, to twój organizm wariuje, ponieważ on nie umie się przestawić od razu na przykład na tłuszcze. I jest problem wtedy. Ponieważ to tak jakbyś mu zakręcił benzynę i chciał dalej jechać autem. Nie da się za bardzo. Więc wtedy po prostu trzeba to robić małymi kroczkami i to przestawiać. Nic na siłę. Drugie pytanie, które tutaj jeszcze mamy, też takie, tak staram się, żeby było króciutko dzisiaj.
Możesz powiedzieć, co z zaparciami. Próbuję już od bardzo długiego czasu wejść na niskie węglowodany, ale bez suplementacji magnezu coś okropnego z zaparciami. Magnez, no i tak trzeba suplementować, ponieważ mamy go dużo za mało. O magnezie wam robiłem film, że po prostu nawet z całego jedzenia, jakbyśmy się nawet super zdrowo odżywiali, to i tak nie dostaniemy tyle magnezu, ile nam jest potrzebne. Ponieważ nie ma już w tych wszystkich rzeczach, które my jemy, czy to by były zdrowe, w niezdrowych to już praktycznie wcale go nie ma, ale nawet i w tych zdrowych nie ma takich ilości magnezu, jak my na dzień potrzebujemy, jakie my mamy zapotrzebowanie. Oby człowiek na głowie stawał, to praktycznie jest to niemożliwe do wykonania, ponieważ my mamy dużo większe zużycie. Teraz, nie daj Boże, jeszcze masz stresujące życie, jakieś stresujące sprawy do załatwienia, nie wiadomo co jeszcze, czy coś się tam z zewnątrz stresuje, bo oglądasz rzeczy, których nie powinieneś oglądać, gdzie cię straszą, to zużywasz tego magnezu jeszcze więcej. I później są problemy z tym. Także magnez tak czy siak i tak trzeba by było suplementować. No akurat może ona jest takim wyjątkiem, który potwierdza regułę, że ona akurat nie suplementuje. Zdarzy się tam może raz na 3 miesiące czy na 4 miesiące mówi, a daj mi tabletkę magnezu. No to ona jest takim rzeczywiście wyjątkiem, który potwierdza regułę, ponieważ ma się dobrze, ale magnez jest naprawdę bardzo ważny. Tylko ona ma całkowicie inną dietę i zresztą sami wiecie, już nieraz mówiłem, jak ona je, więc nie będę się już powtarzać. Ale przy tych zaparciach, moi drodzy, co to jest? Kiedy się próbuje wejść na niskie węglowodany, to ogólnie trzeba się przyzwyczaić do tego, że tej kubki będzie mniej niż było kiedyś. To jest pierwsza rzecz. Chociaż też zależy jakie będzie to na przykład keto, bo jak będzie roślinne, no to jednak będzie tej kubki jeszcze dość, a jak nie będzie roślinne, no to tej kubki będzie dużo mniej i nie będzie ona taka częsta. Praktycznie jeden raz na dzień to jest tyle. Ale kiedy teraz rzeczywiście występują mocne zaparcia, to trzeba po prostu zwiększyć ilość tłuszczu w diecie. Ja robiłem właśnie wtedy to 3 miesiące tej diety mięsnej, co robiłem. I na początku rzeczywiście też później, znaczy może nie na początku, na samym początku tak jeszcze było w miarę spoko, ale chyba gdzieś tak po 2-3 tygodniach lekko zaczęły się pojawiać właśnie takie też lekkie zaparcia, które były troszeczkę irytujące, więc po prostu zwiększyłem ilość tłuszczu i jak ręką odjął, nie było żadnych zaparć. Tak mniej więcej to można rozwiązać, ponieważ kiedy one występują, to po prostu masz za mało tłuszczu w diecie nadal, co się może wydawać dla niektórych dziwnych, no jak weźmiesz na przykład stek i masz tam dość dużo tłuszczu na nim, ale czasem jest go jeszcze za mało. I trzeba coś jeszcze dodać, zrobić sobie taki po prostu sos do tego i sobie wtedy można tam to mięso potaplać w tym i zjeść. To jest właśnie z zaparciami główna przyczyna, że mamy za mało tłuszczu w diecie i one wtedy się będą pojawiać. Niestety. Także taki filmik dzisiaj bardzo króciutko. Wszystko macie wyjaśnione. Jeszcze raz przypominam, my czekamy cały czas na tą panią zwyciężczynię, która tam wygrała i jeszcze na dodatek pierwszy raz zrobiliśmy akcję, że podarowaliśmy coś komuś, kto wcześniej nie zakupił niczegoś z tego konkursu, ponieważ to był na początku tylko konkurs dla tych, którzy coś zakupili, a my zrobiliśmy tym razem odwrotnie i daliśmy komuś, kto nic nie zakupił. No i masz. Nikt się nie melduje. Cisza. Chciałeś dobrze, a wyszło jak zawsze. No ale miejmy nadzieję, że wyjdzie jeszcze z tego coś i że jeszcze się ta pani tam zorientuje. A tu jeszcze teraz wam wkleję info na temat tego dużego konkursu. Ja tutaj się żegnam. Jak już widzieliście, to już nie musicie oglądać jeszcze raz. Możecie wyłączyć. Jak nie widziałeś, to zobacz. Może masz ochotę zdobyć bon na 12 000, to sobie zobacz. Ja się żegnam. Sorry za czapę, ale umyłem włosy przed chwilą, bo miałem tutaj strasznie dużą robotę z kurzem i byłem cały siwy jak gołąb, także musiałem umyć, a tu dość zimno, nie chciałem, żeby mi zamarzły w trakcie filmowania, więc sobie czapę zarzuciłem, bo może to dziwnie wygląda, że mam krótki rękaw a czapę na głowie. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej. Za wasze komentarze życzymy wam miłego dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się, hej.